Chińczycy mówią, że jeżeli nie widzisz całego świata w kamyku leżącym przy drodze lub nie widzisz świata w metrze kwadratowym swojego ogrodu, nie podróżuj, niczego nie zobaczysz. A drugie przysłowie, ciekawsze dla mnie, to mówi o tym, że nieważne w jakim jesteś miejscu, czy w jakim jesteś kraju, ale jakim jesteś gościem. Moje podróże mają wiele celów. Poza egzotyką, pięknem, poszukiwaniem i rozumieniem innych kultur, szukam kolorów, skojarzeń, symboli, trochę historii. W tym pomaga mi fotografia i ostatnio filmowanie. Najważniejszą cechą moich podróży jest to, że trwają one długo, że skupiam się i przebywam w danym miejscu przez kilka miesięcy. Pozwala to na zauważenie wielu nieoczywistych aspektów natury, czy architektury, czy danego otoczenia, ale również ludzi. Staram się podchodzić do tych tematów czy danego miejsca wielokrotnie w różnych porach roku czy porach dnia i wyciągać z nich te małe, ważne kamyki jako pojedyncze obrazy, które są jednością i całością jednocześnie, ale składają się po iluś tygodniach czy miesiącach na większą całość, którą wrzucam do swojego woreczka wspomnień i potem wyciągam te kamyki i okazuje się, że mam wielowarstwowy, wielokątowy punkt widzenia na to, co przeżyłem. W ten sposób skupiałem się przez kilka miesięcy na lasach tropikalnych w Nowej Zelandii, na pustyniach w Arabii Saudyjskiej i na wielu innych elementach natury w Australii. Później zdaję sobie sprawę, że właściwie te moje doświadczenia, wspomnienia, te kamyki w plecaku warto komuś pokazać czy zakomunikować to, co sam przeżyłem w jakiejś formie, czy to w formie książek, czy w formie albumów, czy multimedialnych projekcji. Wydaje mi się, że ten aspekt dzielenia się przede wszystkim doświadczeniem, wiedzą i fascynacją jest niezwykle ważnym motorem tego, co robię. Jesteśmy w Rogalinie pod Poznaniem, w Starorzeczu Warty, na łęgach dębowych, gdzie występują dwa chronione gatunki, dąb i kozioróg dębosz. Dla mnie jest to miejsce magiczne, to są wspomnienia młodości, wycieczki, ogólniak, studia, poszukiwanie pięknych krajobrazów, endemicznej roślinności, owady, ptaki, kormorany, bociany itd., itd. A dzisiaj próbujemy uchwycić, znaleźć najpierw, a potem sfotografować i sfilmować żywe koziorogi dębosze, które wychodzą o zmierzchu na pnie starych dębów. Kozioróg dębosz jest największym chrząszczem europejskim. Występuje na starych dębach. Cykl rozwojowy, o czym niewiele osób wie, to są 4 lata życia larwy w pniu dębu. Więc zaczyna się od złożenia po oczywiście godach, które się odbywają wokół dębów czy na pniach dębów. Samica składa jajo czy jaja w zakamarki kory. Z tego jaja wylęga się mała larwa, która wgryza się w pień drzewa i przez 4 lata żeruje jakby wewnątrz pnia. Po tych 4 latach, czasami 3 latach, opuszcza dąb czy pień dębu dorosły chrząszcz, wygryzając się przez warstwę drewna i kory. Zaczyna się nowe pokolenie, które oczywiście będzie się rozmnażać i cykl będzie się powtarzał i powtarzał i powtarzał. Wróćmy na chwilę do historii, do roku 1966, czyli roku, w którym miałem moją pierwszą wystawę indywidualną, a wystawa ta składała się ze zdjęć małych fragmentów skrzydeł motyli i chrząszczy, takich jak takie zdjęcie. Też było trochę zdjęć mikroskopowych. I potem to wszystko wynikało z zainteresowania fragmentem przyrody, niestety czarno-białej, bo nie było wtedy takich możliwości. Te fragmenty również wiązały się z fotografowaniem bardzo małych obiektów, takich jak ten pająk skakun wielkości 3 mm, jak mrówka rudnica wielkości około 5 mm,
innych owadów. I to wszystko są zdjęcia robione w studio. Dlaczego w studio? Dlatego, że w tym samym czasie, w roku 66, o ile dobrze pamiętam, ukazały się dwie książki Lecha Wilczka pod tytułem Oko w oko i Jajko jajku nierówne. Fascynowało mnie to, że autor, mieszkając w Puszczy Białowieskiej, fotografował to wszystko również w studio za pomocą sztucznego oświetlenia i dużego aparatu o formacie 6x6 cm. A więc chciałem go po prostu naśladować i zdobyć takie umiejętności, jak on już wtedy posiadał. Stąd wzięła się decyzja fotografowania wszystkiego w studio, czyli pełnej kontroli oświetlenia i warsztatu fotograficznego. Moja przygoda z fotografią przyrodniczą w lat 60. po 50 latach wróciła jakby na paletę mojego warsztatu i tematów fotograficznych. Coraz więcej fotografuję roślin, kwiatów, fragmentów przyrody w określonym celu. Mianowicie dzisiaj wiem, że te moje obrazy mają znakomite zastosowanie w czymś, co po angielsku nazywa się healing by design, czyli kształtowanie środowiska dla człowieka w takich miejscach jak szpitale, sale operacyjne, recepcje, ale nie tylko, to może dotyczyć również każdego dowolnego wnętrza. Rzecz polega na tym, aby znowuż kontrolować w oparciu o zasady fizjologii, odbioru kolorów, przebywania wśród tematów miłych, takich jak natura czy zwierzęta, wnętrza za pomocą między innymi obrazów fotograficznych, które wpływają na nas pozytywnie i leczniczo wręcz. Jest to swego rodzaju, może nie tyle terapia sztuką, ale terapia obrazem, czyli takim totalnym działaniem czegoś, co jest przyjemne na nasze samopoczucie. I to się wiąże z tym, że powstało już kilkadziesiąt tysięcy takich obrazów. Większość tych obrazów jest dostępna w tej chwili w dwóch książkach, które pokazują kwiaty sfotografowane w określony sposób w studio, które potem są powiększane do wymiarów kilkumetrowych i są pokazywane, są częścią wystroju sal operacyjnych, recepcji i szpitali, ale również funkcjonują jako obrazy w galeriach sztuki. W swojej działalności kreatywnej skupiam się na działaniach jakby w trzech obszarach. Komercyjnym, o czym już wspomniałem, czyli healing by design, obszarze edukacyjnym i projektach kreatywnych, galeryjnych, wystawienniczych, związanych z przestrzenią miejską. Miasto współczesne, czy miasta współczesne w różnych krajach i na różnych kontynentach to dla mnie wielkie inspiracje dotyczące symboliki wyrażanej poprzez elementy, które w tych miastach występują. Od wielu, wielu lat gromadzę tak zwane notatki wizualne, czyli fragmenty tego, co dosłownie otacza mnie ze wszystkich stron w czasie moich podróży lub spacerów miejskich. Te notatki są gromadzone i służą później do kreowania montaży, czy kolaży, czy animacji, które są wzmocnionym przekazem elementów, które mają równocześnie służyć jako komunikat wizualny, wzmocniony komunikat wizualny dotyczący charakteru czy pewnych specyficznych cech danego miasta. W tym projekcie miejskim obrazy, które powstają, są w pewnym sensie chaotyczne, ale chaotyczne tylko ze względu na elementy, z których się składają. Natomiast uważam, że każdy przekaz wizualny, czy każdy komunikat wizualny powinien jednak być porządkowany w pewnej gramatyce przekazu. Tak jak nasz język, możemy mówić ciekawe rzeczy w sposób chaotyczny, albo też tak samo ciekawe rzeczy opisywać zgodnie z gramatyką, z pewnym stylem. Chodzi o to, żeby doprowadzić do jasnego przekazu, łatwo odbieralnego przez nasze zmysły i łatwo wstrawialnego wizualnie. To jest oczywiście związane z podstawami naszej fizjologii, czy sposobu odbierania sygnałów, widzenia i czytania przekazów wizualnych. Kreacja tych chaotycznych obrazów ma być w pewnym sensie balastem do moich działań związanych z naturą, z poszukiwaniem piękna i harmonii, które są zawarte w przyrodzie i w otoczeniu. A więc kontrastowanie pewnego chaosu wizualnego miejskiego z harmonią natury pokazuje, że w dalszym ciągu operujemy jakby w dwóch przestrzeniach, ale jesteśmy też jednocześnie jego elementami.
Pracując na co dzień z obrazami przez kilkanaście godzin, staram się również zadbać o moje środowisko pracy, czyli elementy, które sprzyjają harmonii, relaksowi w moim studio. To środowisko to przede wszystkim oświetlenie, barwa światła i natężenie źródła światła. Jednym z ważniejszych elementów oświetlenia w studio jest poświata, która oświetla tło monitora. Powoduje to obniżenie kontrastu i mniejsze zmęczenie oczu. Oprócz natężenia światła w studio, ważnym elementem jest również ruch gałek oczu i nastawianie ostrości na różne płaszczyzny ostrości, czyli coś, co się znajduje obok lub za monitorem. Trzecim elementem, o który bardzo dbam w czasie pracy, to jest zmiana pozycji ciała. Robię to za pomocą zmiany wysokości klawiatury ekranu, robienia przerw na małą herbatkę lub kawkę, ale również używanie mojego ulubionego mebla, relaksacyjnego fotela, na którym mogę się odprężyć, zamknąć oczy i wtedy po 10-15 minutach wrócić z nową siłą do pracy. Zdarzają się sytuacje, kiedy musimy zrobić zdjęcie, a nie mamy odpowiednich warunków świetlnych. Wtedy taki zestawik przenośnych lamp błyskowych rozwiązuje wszelkie nasze problemy. Możemy go ustawić o dowolnej porze dnia i nocy, w dowolnym miejscu. Moim ulubionym zestawem podróżniczym, moim mini studio, które wożę wszędzie ze sobą, jest zestaw Elinchrom 500, który w sumie z 2 reflektorami, baterią waży tylko 7 kg, a więc możemy go naprawdę przenieść i przelecieć w dowolne miejsce. Zestaw błyskowy Elinchrom, ale oczywiście jest nam potrzebny mały słup podświetlany. Są to składane pojemniki z materiału, białego materiału, który zakupuję w Ikei o dowolnym formacie i praktycznie zawsze wożę ze sobą w walizce. W pewnym momencie życia lub kariery zadajemy sobie pytanie, po co to wszystko robimy. Takie pytanie oczywiście też sobie zadałem odpowiednio wcześnie i ponieważ zajmuję się, czy zajmowałem się projektowaniem graficznym, ale na początku fotografią, było to, że odpowiedź wiązała się z oczywiście szerszymi działaniami związanymi z szeroko rozumianą komunikacją wizualną. I w pewnym momencie działalności w tych dziedzinach uświadomiłem sobie, że mając już odpowiednie doświadczenie i wiedzę i pewne zrozumienie potrzeb, to co robię może również służyć innym ludziom, w pewnym sensie szeroko można powiedzieć społeczeństwu. Strefa, w której te działania mogą mieć jakiś pozytywny rezultat, to jest przede wszystkim tworzenie czy kreowanie środowiska wizualnego, ale wszelkiego rodzaju środowiska związanego z funkcjonowaniem naszych zmysłów, czyli rzeczy związane z obrazem, ruchem, animacją, dźwiękiem, zapachem i kolorem. Nie zawsze sobie zdajemy sprawę z istotności tych elementów, czy z ważności, jakie mogą pełnić w stosunku do naszego samopoczucia, funkcjonowania, wydajności, zdrowia itd., itd. A więc edukacja, która się powinna zaczynać od talerza na stole w domu, poprzez nasze wnętrza, miejsca naszej pracy, parki, środowiska, miasta jako takie i nawet nasza pracownia powinna również być taka, żeby nam ułatwiała pracę. I to należy oczywiście najpierw zdefiniować i wprowadzać, kreować, projektować te rzeczy z założenia, a nie żeby te wszystkie rzeczy, którymi się zajmujemy, obrazki, obrazy, kształty, malarstwo i ramki były dekoracją. One nie mają być dekoracją naszego życia. One mają być elementem naszego środowiska. I dopiero wtedy, płynnie, jakby niezauważalnie, będą miały bezpośredni wpływ na jakość życia. My się postarzeliśmy, a koziorogi jak były 40 lat temu, takie są dzisiaj. Ile było dębów, także było dębów, nam przybyło lat